Słuchajcie, kompletnie nie wiemy, co się tu dzieje. To są jeżowce. Zaczynamy od bardzo irlandzkiego klimatu. W sumie jakby to zebrać, to jedna łyżeczka takiego czegoś. Zobaczcie, zaczynamy od bardzo irlandzkiego klimatu. Tutaj zobaczyłam tą zieloną łąkę, to się poczułam jak w Irlandii, ale jesteśmy na małej włoskiej, sardyńskiej wysepce San Pietro. To jest plaża Caletta di Genio, osłonięta tak fajnie skałami. Na dole piasek. Mocno wieje. Mamy 8 rano, styczeń. Ja bym tu chętnie latem przyjechała na plażowanie kąpiel. Jesteśmy na przylądku kolumn, Punta delle Colonne na wyspie San Pietro. No i gdzie te kolonny, czyli kolumny, tak, są tutaj za mną, wystają sobie z morza ostre, trachitowe skały. Jedziemy wreszcie coś zjeść, ale na Sardynii poza sezonem, w polskiej porze obiadowej zjedzenie czegoś na ciepło może być dość trudne, a pizzę podają dopiero po 19. Teraz ja. Świetna babka. Masakra. Słuchajcie, kompletnie nie wiemy, co się tu dzieje. To są jeżowce, które 3 ore d'amore questi. Sì, no, questo non traduco. Tego nie przetłumaczę, co teraz Rico powiedział, ale ma to Nie, no, związek z quante działaniem ore d'amore. właśnie jako afrodyzjak tych jeżowców. Mamy łyżeczkę i teraz łyżeczką Come caviale, no? Giusto? Come caviale. jak kawior. Buono, ti piace? Interessante. Molto salato, molto marino. Sì. Krzysiu, musisz spróbować. Ti piace? Mangia che te. I słuchajcie, tak tu jest, że sobie wchodzisz do baru, ludzie cię od razu zaczepiają, bo widzą, że nie jesteś stąd, jest poza sezonem, tak? Nie bywają tu teraz Non è che turyści. bottega con Nerezio. Zaraz nas Serena. zaczepili, skąd jesteśmy i Serena po prostu nam tutaj robi szybki pokaz jedzenia jeżowców, które nam podarowała. Ale musicie wiedzieć, że to nie jest bardzo tania przekąska. Także piękny prezent. A w środku jest bardzo niewiele, może w sumie jakby to zebrać, to jedna łyżeczka takiego czegoś. Bardzo mocny morski smak, słono-rybny, mi piacciono. Buoni. Poi quando hai detto come funzionano mi piacciono di più. Sono buoni. Non ti piacciono a te? Czy podobają Ci Non się? rompere i coglioni e mangia. Marito Magari non fate parla l'amore italiano. 2 giorni di seguito. No będziesz mam tłumaczyć? 2 dni pod rząd będziesz uprawiał seks, nie przejmuj się, powiedział Rico. Che son belli. Non ce la fai a fare 2 giorni di Nie, seguito. nie dasz rady, nie? 2 dni pod rząd, on mówi. Perfekto! Perfetto, ce lo faccio, dice lui. Allora, Dam radę, powiedział noi Krzysiu. facciamo l'amore quando escono questi ricci. Una settimana di seguito. Jak jest Per cosa siamo sezon, tutti così? jak jest sezon na jeżowce, to my tydzień bez przerwy uprawiamy seks. Dostaliśmy pyszne jedzenie. Tak. Ugościli nas jeżowcami, zrobili pokaz, specjalność. jak się je jeżowce. Mamy botargę, czyli ikrę tuńczyka, świeżą, bo to jest miejsce, które jest królestwem tuńczyka, Tak. połowu tuńczyka. Dokładnie. I tutaj jeden pan, który jest w barze, właśnie łowi tuńczyka. Ma takie ramiona szerokie. I pokazywał nam na komórce zdjęcia tych ogromnych ryb złowionych w dużej ilości. A przed chwilą Alicja zeswatała swoją córkę z synem właścicielki knajpy. Tak, tak.
Co ty na to, Ola? Nazywa się Ricardo. Rewelacja. Smacznego. A teraz jeszcze piękna główna ulica miasteczka Carloforte w cudownych barwach. Do południowym słońcu. Jest cudnie, naprawdę bardzo romantycznie, inaczej. Warto tu zajrzeć. No teraz już wiem, że tu trzeba przyjechać na 2-3 dni. To szkoda przyjeżdżać tu tylko na jedną noc. Mimo, że wysypka jest malutka, to jest bardzo ciekawa i jest wiele ciekawych. Jesteśmy niesamowicie zaskoczeni, bo tak trochę jechaliśmy na zadupie świata i spodziewaliśmy się tu wiochy i czegoś skromnego, Takiej biedy. a Tu jest tu bardzo elegancko, wytwornie, porządnie. czysto nieprawdopodobnie, jak na włoskie miasta. Kolejna piękna, niesamowita. Takich ulic są tu dziesiątki, może nawet setki. Wszędzie stoją jakieś stare rowery, stare skutery. I w tym labiryncie można błądzić godzinami. I ludzie tu mieszkają w bardzo malutkich mieszkankach. Słyszą siebie nawzajem, zaglądają sobie nawzajem do okien. O, to tyle. A my idziemy na kawę. Alusia, co masz? Ja mam bardzo ciepłe cappuccino, ciasteczko z nutellą. A ja malutkie espresso. Pyszne, mocne. I cornetto z miodem. Jesteśmy w portowym barze. Za chwilkę wskoczymy na prom. Zanim odpłyniemy z San Pietro, pokażemy Wam jeszcze jedno ciekawe miejsce. Cmentarz. Ale smutno nie będzie. Zobaczcie, bo u nas chyba trudno spotkać taki cmentarz. Chodzimy między piętrowymi grobowcami, z których patrzą na nas uśmiechnięte twarze. Tu wcale nie jest smutno. Patrzymy na daty i wychodzi na to, że leżą tutaj wnuki, a może nawet dzieci pierwszych osadników, którzy przypłynęli na tą wyspę w pierwszej połowie XVIII wieku. 1880. To byli Genueńczycy, czyli Włosi, którzy wcześniej poławiali koral na jakiejś wysepce u wybrzeży Maroka. Cała historia jest dość skomplikowana, ale w rezultacie oni tutaj przypłynęli w kilka statków i po prostu od zera założyli na tej bezludnej wyspie miasto, port, cywilizację. Nawet z nagrobkowych fotografii bije śródziemnomorska pogoda ducha. Myślę, że ona też ma związek z długowiecznością ludzi w tym rejonie. I to też działa na przyjezdnych. Ja kiedy przyjeżdżam na Sardynię, to czuję się szczęśliwsza i wszystko wydaje się lepsze. Czas jest esencją życia. Stwarzaj skarb z każdego jego momentu. Doceniaj każdą chwilę.